Dzień dobry, witam Państwa w siedzibie firmy Aeromind na ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. Nazywam się Wojciech Gruźliński, a to kolejny odcinek w serii filmów instruktażowych dotyczących drona Yuneec H850. W tym odcinku będziemy mówili o dwóch rzeczach, o kalibracjach oraz o akumulatorach. Zapraszamy. A więc z jakimi kalibracjami będziemy mieli do czynienia w przypadku użytkowania drona H850? Zasadniczo najważniejsza informacja jest taka, że w przeciwieństwie do wielu innych modeli H850 nie wymaga kalibracji w momencie, kiedy rozpoczynamy lot w miejscu odległym o jakąś ilość kilometrów od miejsca poprzedniej kalibracji. Instrukcja obsługi informuje nas, że kalibrację wykonujemy wtedy, kiedy pojawi się taka potrzeba, czyli wtedy, kiedy pojawi się informacja w aparaturze sterującej, że istnieje jakiś błąd kompasu, że istnieje konieczność kalibracji tego kompasu, albo kiedy widzimy, że dron zachowuje się w powietrzu w nieodpowiedni sposób. I teraz jak rozpoznać w locie nieprawidłowe działanie kompasu albo żyroskopu czy akcelerometru? Zasadniczo będzie to miało związek ze stabilizacją, zachowaniem w locie. Jednym z charakterystycznych objawów problemu z kompasem jest to, że dron zaczyna wykonywać takie kołowe ruchy. Jest to potocznie tak zwany toilet effect, gdzie dron zatacza kręgi, początkowo niewielkie, z czasem coraz większe. Jeżeli widzimy taki objaw, to natychmiast powinniśmy skierować drona do lądowania. Być może konieczne będzie lądowanie ręczne, dlatego że w momencie, kiedy szwankuje kompas, nie możemy już do końca liczyć na automatyczną stabilizację pozycji drona. Oprócz tego innym objawem może być, kiedy każemy dronowi lecieć prosto, a on leci po łuku, albo generalnie, kiedy na przykład dryfuje lub zachowuje się w jakiś inny sposób, który jest nieprzewidziany, nietypowy i nie taki, jakiego się spodziewamy. W przypadku problemu z akcelerometrem objawy również mogą być podobne, szczególnie w przypadku dryfowania. I również jeżeli taki problem się pojawia, to przeważnie dron rozpoznaje to automatycznie i pojawia się w aparaturze sterującej informacja o konieczności wykonania właśnie takiej kalibracji. Oprócz tego, że mamy możliwość skalibrowania samego drona, jest możliwość kalibracji gimbala, a także możliwość kalibracji drążków aparatury. A więc jeżeli zdarzy się taka sytuacja, na przykład, że próbujemy uzbroić silniki drona, a na aparaturze pojawia się informacja, że jeden z drążków jest wychylony, mimo że fizycznie nie jest wychylony, no to wówczas jest to przesłanka do tego, żeby takie drążki skalibrować. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak wykonać kalibrację kompasu. W menu otwieramy zakładkę Sensors i klikamy kompas. Pojawi się zapytanie po prawej stronie ekranu, czy chcemy kontynuować z kalibracją kompasu, i w momencie, kiedy to potwierdzimy, wówczas na ekranie pojawią się piktogramy pokazujące, w jaki sposób tego drona mamy obracać. Powinniśmy trzymać go za ramiona i wykonywać obroty w osiach, które będą pokazane na piktogramach, czyli najpierw jest to z dronem skierowanym tyłem do mnie, czyli w taki sposób, i oś, wokół której obracamy, na przykład w tym momencie jest to oś silników bocznych, będzie zaznaczona w taki sposób, że diody przy tych silnikach będą mrugać na zielono. Ja teraz włączę tą kalibrację kompasu. Jesteśmy teraz w menu Sensors. Wybieram opcję kalibracji kompasu. Klikam OK, aby potwierdzić. Aparaturę
odstawiam na bok i piktogramy na ekranie pokazują nam, wokół której osi powinniśmy drona obracać. Najlepiej chwycić jest go tutaj bliżej obudowy, żeby wygodniej się nim obracało. Jest on dość duży i nieporęczny. Obrót należy wykonać w miarę spokojnym, jednostajnym ruchem. Teraz patrzę, że te diody mrugają, sygnalizując, że wokół tej osi teraz drona trzeba obrócić. Następnie mamy tę oś. Następnie tę. Następnie tę. I tym sygnałem dźwiękowym dron daje nam do zrozumienia, że kalibracja się zakończyła. Na aparaturze sprawdzam, czy jest napisane Calibration Complete i po kalibracji trzeba wcisnąć przycisk Reboot Vehicle, aby uruchomić ponownie drona. Oczywiście kalibracji kompasu nie powinno się wykonywać w pomieszczeniu, dlatego że mamy tutaj wiele różnych źródeł zakłóceń, także tą kalibrację będzie na pewno trzeba powtórzyć na zewnątrz. W przypadku kalibracji akcelerometru również wybieramy opcję akcelerometr, klikamy OK i tutaj pojawiają się nam pozycje, w których drona powinniśmy postawić i jak widać automatycznie zostaje rozpoznana dana pozycja. Teraz dron sygnalizuje, że chciał pozycję inną. Teraz opieramy go w ten sposób i podnosimy tak, aby był mniej więcej pionowo w dół. Teraz rozpoznał to położenie. Kładziemy go bokiem. Teraz rozpoznał. Teraz na drugim boku. Jak widać, kolejność nie ma specjalnego znaczenia, ponieważ dron automatycznie rozpoznaje, w którym jest położenie w danym momencie. Teraz musimy go jeszcze postawić tyłem. I ostatni etap to postawienie go do góry nogami. Wszystkie pozycje są już zaznaczone na zielono i dron z sygnałem dźwiękowym również zasygnalizował, że kalibracja się zakończyła. Napis Calibration Complete, a więc możemy przechodzić dalej. Następnie poniżej akcelerometru mamy w menu do wyboru kalibrację żyroskopu. Aby wykonać tą kalibrację, dron musi stać po prostu na płaskiej, nieruchomej powierzchni. Klikam teraz potwierdzenie. Na ekranie mamy piktogram, który pokazuje, że wystarczy drona trzymać w jednej pozycji. Pasek postępu powoli się przesuwa. Diody mrugają, co oznacza, że jest kalibracja w trakcie. I teraz kalibracja jest zakończona. Jeżeli piktogram jest podświetlony na zielono, to właśnie jest informacja, że ta część kalibracji jest udana. Kalibrację drążków wykonujemy w taki sposób, że otwieramy główne menu. Wybieramy podmenu aparatury, zaglądamy
do sekcji monitor, gdzie możemy podejrzeć na bieżąco, jak wyglądają wychylenia poszczególnych drążków. Tam możemy te drążki sprawdzić. A w podmenu kalibracji aparatury będziemy mieli możliwość skalibrowania tych drążków i po kliknięciu rozpoczęcia kalibracji musimy po prostu wszystkie drążki powychylać na każdą możliwą stronę, prawo, lewo, góra, dół, kilka razy do skrajnych pozycji i analogicznie musimy zrobić z potencjometrami. A więc kalibracje mamy zakończone. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak należy ładować baterię. Jest to bardzo proste dzięki zautomatyzowanej ładowarce umożliwiającej ładowanie kilku baterii naraz. Przyjrzyjmy się jej z bliska. A więc to nasza walizka ładująca. Otworzę ją teraz. I jak widać, mamy tutaj miejsce na 4 akumulatory do drona. Na dole mamy wyświetlacz, miejsce na ładowanie 2 akumulatorów do aparatury, a także miejsce na przechowanie kabla. Wyciągniemy teraz kabel. Ładowarka automatycznie wykryje, w których portach są baterie i automatycznie rozpocznie ich ładowanie. Jest to więc praktycznie całkiem bezobsługowe urządzenie, ale pamiętajmy o tym, że akumulatory zawsze powinny być ładowane pod nadzorem. Nie powinno się zostawiać ładujących się akumulatorów bez nadzoru ze względu na ryzyko pożarowe, które jest związane z tym, że są to po prostu akumulatory litowe. Przyjrzyjmy się teraz z bliska temu, co widać na ekranie. A więc na ekranie mamy informacje o poszczególnych bateriach w poszczególnych portach. Port pierwszy i drugi to 2 baterie, które mam tutaj. Jak widać, naładowane są obie w 100%. Poniżej mamy prąd ładowania. W tej chwili jest to 1/10 ampera, ponieważ jest to sama końcówka ładowania. Poniżej mamy napięcie danej baterii 26,4 V, czyli końcowe napięcie w obu przypadkach. Temperatura tej baterii, stopień naładowania w procentach, a poniżej 98% to jest pozostała ilość życia tych baterii, ilość pozostałych cykli. Więc ta bateria jest praktycznie całkowicie nowa, świeża i większość życia ma jeszcze przed sobą. Nie ma tutaj podanej konkretnej ilości cykli, jakie bateria przechodziła, cykli ładowania. Natomiast jest sprawdzenie jej parametrów żywotności i to jest właśnie ta ostatnia wartość, którą mamy podaną na dole. Jeżeli zakończyliśmy ładowanie, to za pomocą tego przycisku możemy wyłączyć ładowarkę i analogicznie z włączaniem po chwili jest już gotowa do pracy. Pamiętajmy, że w przypadku tego rodzaju akumulatorów trzeba o nie dbać, a konkretnie nie należy ich przechowywać w wysokiej temperaturze, na przykład w gorącym samochodzie, jest to dla nich szkodliwe. Rozładowanie ich do bardzo niskich poziomów napięcia również może być dla nich szkodliwe, a szczególnie jeżeli po intensywnym rozładowaniu, na przykład do 10%, 5% czy nawet do 0%, czego nie zalecamy, szczególnie jeżeli jest to rozładowanie w locie do 0%, to jest to po prostu bardzo ryzykowne. Tym niemniej im więcej po prostu razy osiągniemy te dolne pułapy rozładowania, tym po prostu szybciej ta bateria się zużyje. Pamiętajmy też oczywiście o tym, że w niskiej temperaturze baterie mają niższą skuteczność, więc jeżeli latamy w mrozie, to baterie należy trzymać w ciepłym miejscu aż do momentu zamontowania ich w dronie. To by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka.